Dzisiaj chciałabym pokazać bardzo ładny ściek ażurowy do zrobienia na maszynie dziewiarskiej. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Na przedstawionym schemacie widoczne są symbole splotów i ich opisy użyte do wykonania tego wzoru. Na tym zdjęciu pokazany jest graficzny schemat wzoru z zaznaczonymi. Na zielono numery igieł, na których powstaną dziurki. Na czerwono ilości oczek, które pozostaną bez zmian w danym rzędzie. A kolorem niebieskim zaznaczone są numery rzędów nieparzystych. Są to rzędy, na których oczka będą przenoszone. To zdjęcie przedstawia ten sam wzór wielokrotnie powtórzony. Zanim zaczniesz robótkę, proponuję oznaczenie niektórych igieł, tych, na których rodzaj oczka się nie zmieni w trakcie wykonywania jednego całego wzoru. Ułatwi to znalezienie właściwego oczka, a tym samym uniknięcie błędów. Ja zaznaczyłam igły, na których powstaną dziurki, ponieważ igły te przez cały jeden wzór nie zmienią się. Na czerwono igły dla pierwszego wzoru, a na czarno igły dla drugiego wzoru. Robótkę zacznij od nabrania oczek. Gdy wózek jest po prawej stronie, nabieram oczka metodą szydełkową L, dzięki której po prawej stronie robótki będą widoczne oczka lewe. Następnie przerób dwa rzędy. Oczka w tym wzorze są przenoszone w co drugim rzędzie, gdy wózek jest po prawej stronie robótki. Pierwsze przenoszone oczko w danej krótkiej sekwencji jest przenoszone w 2 krokach, tak aby po drugim przeniesieniu oczko z igły oznaczonej cyfrą 1 było widoczne na igle, a drugie oczko na tej samej igle było pomiędzy oczkiem pierwszym a płytą. Dzięki takiemu dwustopniowemu przenoszeniu oczka pierwszego, oczko drugie po zakończeniu robótki będzie widoczne z przodu, patrząc na gotową robótkę po prawej stronie, a oczko pierwsze będzie za nim schowane. Ma to na celu lepsze uwidocznienie powstającego wzoru. Na zdjęciu widoczny jest schemat pierwszego rzędu wzoru ażuru. W rzędzie tym oczko numer 1 jest przenoszone w 2 krokach. Przeniesienia te są powtórzone na szerokości całego rzędu i dotyczą one 2 oczek z igieł oznaczonych cyfrą 1 i 2. Przy pomocy transfera z oczkiem przenieś najpierw oczko z igły z numerem 1 na igłę z numerem 2. Następnie przenieś obydwa oczka z powrotem na igłę numer 1. Igła z numerem 2 zostanie pusta. Na niej po przerobieniu 2 rzędów będzie widoczna dziurka. Wszystkie igły wysuń do przodu i przerób 2 rzędy. Wózek jest po prawej stronie. Widać teraz drugą linię wzoru, w trakcie której będą powtórzone przeniesienia oczek z 3 kolejnych igieł. Na igle z numerem 3 ma powstać dziurka. Zacznij od przeniesienia oczka z igły numer 1 na igłę numer 2, a następnie oczka z igły 2 i 3 przenieś o jedno miejsce w lewo, tak aby igła numer 3 była pusta. Na igle tej po przerobieniu paru rzędów będzie widoczna dziurka. W ten sam sposób przenieś oczka po drugiej stronie. Oczko z igły 1 na igłę 2, a następnie oczka z igieł 2 i 3 przenieś o jedno miejsce w prawo. Igła z numerem 3 jest ponownie pusta. Wszystkie igły wysuń do przodu i przerób 2 rzędy. Schemat trzeciej linii wzoru. W tym rzędzie będą powtórzone przeniesienia oczek z 4 kolejnych igieł, tak aby po zakończeniu igła z numerem 4 była pusta. Przenieś oczko z igły z numerem 1 na igłę numer 2. Następnie przenieś 3 kolejne oczka z igieł 2, 3 i 4 na igły oznaczone numerem 1, 2 i 3. Igła z numerem 4 jest pusta i na niej później powstanie dziurka. Powtórz przeniesienia oczek w całym rzędzie zgodnie ze schematem. Wszystkie igły wysuń do przodu i przerób 2 rzędy. Czwarta linia schematu wzoru. W tym rzędzie będą powtórzone przeniesienia oczek z 5 kolejnych igieł, tak aby na igle numer 1 były 2 oczka, a igła 5 była pusta. Podobnie jak poprzednio, przenieś oczko z igły numer 1 na igłę 2,
Następnie, używając transfera, przenieś oczka z 4 kolejnych igieł o jedno miejsce w bok, tak aby na igle numer 1 były 2 oczka, a igła numer 5 była pusta. Oto jak wygląda powstający ażur po przerobieniu 4 rzędów wzoru. Wszystkie igły wysuń do przodu i przerób 2 rzędy. I zacznij ostatni, 5. rząd wzoru. Rząd ten różni się od pozostałych tym, że 2 oddzielne wcześniej partie przenoszonych oczek połączą się ze sobą igłą z numerem 1, na której po zakończeniu będą 3 oczka. Zacznij od przeniesienia oczka z igły numer 1 na igłę numer 2. Tym razem oczko z igły 1 jest przenoszone, ponieważ jest tylko jedno oczko na tej igle. Gdyby były na niej 2 oczka, wtedy tylko dokłada się kolejne oczko z igły drugiej, tak aby na końcu były 3 oczka na igle z numerem 1. A następnie przenieś oczka od igły numer 2 do 6 o jedno miejsce w kierunku igły 1, tak aby były na niej 2 oczka. Igła 6 zostaje pusta. Zacznij od przeniesienia od razu oczka z igły drugiej na pierwszą, bez wcześniejszego przenoszenia oczka z igły pierwszej, ponieważ na igle tej są już 2 oczka, co oznacza, że oczko z tej igły było już wcześniej przeniesione, a następnie przenieś oczka z igieł od 3 do 6 w kierunku igły pierwszej, tak aby igła numer 6 była pusta. Powtórz te przeniesienia dla całego rzędu zgodnie ze schematem. Wszystkie igły wysuń do przodu i przerób 2 rzędy. Gdy wszystkie przeniesienia oczek dla tego rzędu są zakończone, na igłach oznaczonych numerem 1 powinny być zawsze 3 oczka, a igły z numerem 6 powinny być bez oczek. Pierwszy cały wzór jest zakończony. Na tym zdjęciu widoczne są 2 rzędy wzoru. Na dole ostatnia linia wzoru, który właśnie skończyliśmy, a nad nią pierwsza linia takiego samego wzoru, tylko przesuniętego względem pierwszego o 6 igieł. Pierwszy rząd drugiego wzoru zaczyna się od przeniesienia oczka z igły oznaczonej numerem 1 na igłę numer 2. Igłę numer 2 jest łatwo znaleźć, ponieważ są to igły zaznaczone na początku kolorem czarnym na płycie, a wtedy igła obok niej to igła z numerem 1. A tak wygląda lewa strona robótki po zakończeniu wzoru drugiego. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik i przedstawiony wzór ażurowy. Jak zawsze zachęcam do pytań i komentarzy, a także do polubień, jeśli filmik Ci się podobał. Zachęcam też do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku, aby być na bieżąco z nowymi filmikami.